Sprężone powietrze jest potrzebne do wystrzelenia śrutu z takiego oto pneumatyka. Tak jak w tym egzemplarzu. Kompresor Tuxing TXE. Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. Dzisiaj odcinek o napełnianiu karabinków typu PCP. Każdy nowoczesny karabinek pneumatyczny, potocznie zwany wiatrówką, potrzebuje sprężonego powietrza, by działać. Powietrze jest nabijane do specjalnego kartusza, którym może być aluminiowy taki kartusz, jak tutaj widzicie, lub butla kevlarowa, którą tutaj na tym karabinku mamy. Istnieją nawet kartusze odkręcane, stosowane w karabinkach typu match. Już Wam pokażę. To jest taki kartusz wkręcany bezpośrednio do pneumatyka. Sprężone powietrze jest potrzebne do wystrzelenia śrutu z takiego oto pneumatyka. Najtańszym sposobem, aby naładować taki kartusz, taki czy taki, jest najtańsza pompka za 200 zł, ale ona sprawdzi się tak naprawdę dla małych PCP, które mają 100-150 cm pojemności, ale wciąż nie będzie to miły sposób do jego napełnienia. Większość strzelców jednak używa butli, a na końcu niektórzy używają kompresora. Taka butla, jak tutaj widzicie, to łatwy sposób ładowania każdego pneumatyka. Istnieją butle stalowe lub, tak jak ta, kevlarowe. Pojemność butli stosowanych przez strzelców to najczęściej 5 lub 7 litrów, a ciśnienie w niej znajdujące się to 300 bar na 450 bar ciśnienia roboczego. Czasami są widywane butle stalowe o pojemności 200 bar, ale taka nie ma zupełnie sensu i osobiście już takich nawet nie widuję. Ta butla, którą tutaj widzicie, to jest butla o pojemności 2 litrów. To taka moja dojazdówka, takie koło zapasowe. Biorę taką butlę, jeśli idę gdzieś dłużej strzelać, wtedy mam dodatkowe powietrze lub ewentualnie istnieje możliwość, żeby taką butlę podłączyć sobie bezpośrednio do takiego pneumatyka za pomocą specjalnego adaptera i wtedy możecie strzelać praktycznie bez limitu. Problem w tym, że producenci coraz częściej tworzą kartusze, tworzą te cylindry o pojemności większej niż 200 bar. Więc wyobraźcie sobie, mamy mocne PCP, które ma tak naprawdę 300 bar, a już nawet zrobili 500 barowe kartusze pojawiają się na rynku, więc butla to za mało. W butli macie 300 bar tego ciśnienia, natomiast 6-7 ładowań takiego potwora i już wtedy jest mało powietrza. Mi typowa butla, taka 6-8 litra, wystarcza na taki jeden sezon strzelania z jednego pneumatyka. No ale gdy nagrywam dla Was odcinki, no to już zaczyna się robić problem. Tutaj mam karabinek, który widzicie, to jest karabinek firmy Zbroja o nazwie Horticia. Ten pneumatyk ma właśnie kartusz o ciśnieniu do 300 bar. Spoko opcja, dająca więcej frajdy, gdy dzięki temu powietrzu, tej ilości tego powietrza sprężonego możecie iść w plener, czy tam gdzieś do siebie, do ogródka i dzięki temu wysokiemu ciśnieniu mamy więcej strzałów z takiego jednego ładowania. Już niebawem prezentacja tego właśnie ciekawego pneumatyka pojawi się u mnie na kanale, więc zapraszam do subskrybowania, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zatem spróbujmy go sobie naładować, ale zanim to zrobimy, zobaczymy jeszcze, jak poznać, ile jest powietrza, w sensie jakie ciśnienie mamy w butli. Tutaj z przodu, nie wiem czy widzicie, mamy taki manometr pokazujący aktualne ciśnienie. Maksymalna wartość, do jakiej możemy napełnić, jest zawsze na kartuszu opisana. Tutaj akurat jest z tej strony. Może zrobię Wam przebitkę. Czyli maksymalna wartość, do jakiej możemy go napełnić, jest zawsze napisana na kartuszu. W tym konkretnym egzemplarzu jest to właśnie 300 bar. Przykładowo ten kartusz od Steyr Challenge można naładować do 200 bar. Może Wam tak pokażę. Maksymalny zakres jest tam 200 bar. Minimalna wartość ciśnienia, do której możemy strzelać, jest różna w zależności od posiadanego karabinka typu PCP. Ale jako taka podstawowa zasada, równe strzały będą do ciśnienia, jakie jest na regulatorze. Czyli gdy mamy przykładowo regulator ustawiony na 80 bar, to do takiego ciśnienia możemy strzelać. Jeśli przykładowo nie wiemy, jak jest ustawiony regulator, bo nie mamy takiej informacji,
możemy na zasadzie prób i błędów sprawdzić, do którego momentu będziemy mieli równe strzały na tarczy. Jeśli śrut będzie trafiał nie tam, gdzie chcemy, tylko na przykład niżej, to oznacza, że mamy coraz mniejsze prędkości i ciśnienie. W pneumatykach manometr pokazujący, ile mamy powietrza, jakie jest ciśnienie w naszym tym kartuszu, może być umieszczony z przodu, tak jak w tym egzemplarzu, lub w innym miejscu w zależności od producenta. Na przykład w tym karabinku, pokażę Wam, macie go umieszczonego tutaj. Także w zależności jaki to jest producent, albo będzie on z przodu, albo będzie z boku, w innym miejscu, lub może go nawet w ogóle nie być. Dobra, naładujmy sobie kartusz butlą. Aktualnie mamy minimalne powietrze poniżej właśnie regulatora, gdzie prędkość mi drastycznie spadła. Aby naładować sobie takiego pneumatyka, ja go sobie delikatnie położę tutaj, potrzebujemy taką przetoczkę. Przetoczka ma manometr, ma śrubę tutaj regulującą ciśnienie w przetoczce i mamy butlę. Po prostu wkręcamy to sobie do butli. Tutaj na końcu mamy szybkozłączkę i na tą szybkozłączkę prawdopodobnie każdorazowo, no chyba że jest to w FX akurat nie potrzebujemy przejściówki, ale do tego konkretnego modelu potrzebujemy, także sekundę, bo jej nie mam. Zakładamy szybkozłączkę, wkładamy tutaj do środka i zakręcamy jeszcze śrubę. Ja sobie tą butlę wezmę tu na chwilę, żeby widzieć po prostu manometr i możemy już ją naładować. Ja do ładowania stosuję okulary, bezpieczeństwo ponad wszystko. Dobra, teraz ładowanie udało się tutaj 180 bar. To jest 300-barowy kartusz, więc jest to za mało. Teraz muszę zwolnić śrubę, aby właśnie z przetoczki to ciśnienie zeszło. Ok, okazało się, że w mojej butli jest niewystarczająca ilość powietrza. No tak jak mówię, to jest taka mała butla, więc nabiliśmy go do, już Wam mówię, do niecałych 200 bar. Czyli jest 180 bar w tym kartuszu, który jest 300 barowy. Co teraz zrobić? Hopla! Kompresor Tuxing TXE061 to jest kompresor 300 barowy, czyli 4500 PSI inaczej. Do tego dochodzi zestaw, przetoczka, kable, filtry. Zanim zaczniemy, pokażę Wam wymiary. Waga tego kompresora to jest zaledwie 7 kg, szeroki 23 cm na 23 i wysokość 13 cm. Także bardzo, bardzo mały i poręczny. Podstawowe informacje, jakie oferuje ten kompresor, to informacja o ciśnieniu, widoczną tutaj na manometrze, i najpierw kompresor wyrówna się z tym ciśnieniem, co jest w kartuszu, a następnie będzie go dobijał dalej. Dodatkowo mamy wyświetlacz tutaj pokazujący temperaturę urządzenia. Ma wbudowany ogranicznik przy 85 stopniach Celsjusza, ale bezpieczna granica według producenta to jest jakieś 70 stopni. Ja używam go wyłącznie do jakichś 50 stopni i daję mu po prostu odpocząć, aby się nie przegrzewał. Po prostu nie przeginam z czasem ładowania, powiedzmy 10 minut i przerwa na chłodzenie. Taka ciekawostka, zaraz gdy podłączę go do prądu, uruchomi się chłodzenie w postaci wentylatora, który tutaj jest wbudowany. Następnie zamykam obieg, przekręcając tą śrubę i tym włącznikiem tutaj z przodu uruchomię ładowanie mojego pneumatyka. Gdy zakończę ładowanie, wyłączam urządzenie tym oto przyciskiem. Urządzenie przestanie ładować pneumatyka, ale wentylator będzie dalej działał. Po prostu będzie się chłodził. A co koniecznie trzeba zrobić, to bardzo pomału luzować tą tutaj śrubę, aby pozbyć się ciśnienia, czy tam powietrza pomiędzy karabinkiem a kompresorem.
delikatnie, bardzo delikatnie poluzowujemy śrubę. Będzie słychać, jak uchodzi powietrze i na manometrze będziemy obserwować, jak to ciśnienie spada. Luzując delikatnie tą właśnie śrubę, schodzimy do zera i wtedy możemy dopiero rozłączyć nasz karabinek. Oczywiście później jeszcze czekamy, żeby temperatura spadła do takiej temperatury pokojowej, nie wiem, 24 stopnie. Jeszcze jedna uwaga na koniec, bo będzie głośno. Zmierzę właśnie ilość też decybeli podczas jego pracy. I ostatnia rzecz, o której trzeba pamiętać. Po napełnieniu 40-50 razy warto wymienić filtr, który jest dołączony do urządzenia. Jest to taki mały filterek, którego trzeba wymienić. Dobra. Potrzebujemy przetoczkę, kabel. Przetoczka jest z filtrem. Tutaj możecie zobaczyć, są te filterki zapasowe, jakbyście chcieli. OK. Dobra, moi drodzy, mamy to, udało nam się nabić karabinek do 300 bar. Mogę teraz wziąć tą Horticię i sobie nią postrzelać. Także Tuxing jak najbardziej się sprawdził. Fajny, tani, można go kupić za 600-700 zł. Myślę, świetna alternatywa dla kompresorów. Wcześniej jak oglądałem, to takie kompresory potrafiły kosztować 1000 zł, 1500, a nawet tam więcej do 3000. Oczywiście to jest mały kompresorek do domowego użytku. Ja bym go bardzo polecał, albo do nabijania bezpośrednio kartusza, tak jak to dzisiaj zrobiliśmy, lub ewentualnie jak już nie macie mało powietrza w butli, no to tylko na dobicie. Pewnie zwróciliście uwagę, że między manometrem w karabinku, a manometrem tutaj na kompresorze była różnica 10 barów. No, to pytanie, który manometr jest bardziej dokładny. Ja jednak ze względu na to, że ten kompresor ma maksymalnie 300 bar, posługiwałem się tym dokładnie manometrem. Także tutaj jest 290. Nie mam pojęcia, który jest bardziej dokładny. No zakładam, że ten, żeby tutaj nie przekroczyć tej maksymalnej dozwolonego ciśnienia. Także mamy to, naładowaliśmy ten wspaniały karabinek do 300 bar. Jutro mogę iść strzelać z Horticji. Dzięki za dzisiaj. Zostawcie lajka, komentarz, ewentualnie suba, jeśli chcecie zobaczyć następny odcinek właśnie z tą wiatrówką. Ja się dzisiaj żegnam. Dzięki Wam. Trzymajcie się. Cześć. A i do zobaczenia na torze.